Dzień dobry kochani, Joanna Radwan, wielkie tak, poprawię sobie sprzęcik. Witam Cię na moim kanale. Jeszcze raz się przedstawię, żeby to tak zabrzmiało fajnie. Joanna Radwan, wielkie tak. Jest taka radość we mnie, radość wewnętrznego dziecka, które przeszło swój proces. Stąd też pomysł na to wideo, które teraz oglądasz. Zatrzymaj się na chwilę w oddechu. Zostaw to, co za tobą, te czynności, jakie wykonywałaś. Weź wdech i wydech. I teraz możesz w takiej jasności umysłu obserwować siebie i treści, które płyną do ciebie teraz, rozpoznawać, czy to jest dla ciebie, co możesz tu znaleźć, czy pojawiają się jakieś pytania, niejasności, w jaki sposób to z tobą rezonuje. I poczuj to w ciele. Nagranie to będzie o ego, duchowym ego, wewnętrznym dziecku. Jak rozpoznałam te mechanizmy w sobie, jak one we mnie pracowały i jak nadal pracują. To jest ze sobą bardzo powiązane. Wewnętrzne dziecko, ego, duchowe ego, proces integracji. Nasze ego jest to struktura osobowości, w której żyjemy, nasza tożsamość, utkana z wielu doświadczeń. Z tego wszystkiego, co doświadczyliśmy w tym życiu, w poprzednich wcieleniach, w historii naszej duszy, tak przejawia się poprzez ego. Tak, nasza dusza przejawia się poprzez ego. Bo właśnie pod naszym ego jest głębia doświadczenia. Dlatego poprzez rozpoznanie mechanizmów ego, w jakich żyjemy, mamy dostęp do tej wiedzy w nas, która jest wieczna, która pochodzi z głębi naszej istoty. Dla mnie ten dostęp uaktywnił się w momencie, kiedy rozpoznałam swoje wewnętrzne dziecko. Wiele lat temu był pierwszy etap rozpoznawania swojego wewnętrznego dziecka i integracji. Głęboki proces. Jednak kiedy ego zdążyło przekształcić się w duchowe ego, czyli zaczęło doświadczać duchowości i zaczęło poszukiwać, wejść w taką ścieżkę poszukiwań duszy, wtedy ukształtowała się właśnie ta przestrzeń duchowego ego, które ciągle głodne, ciągle poszukuje, więc mechanizm jest ten sam. Bo ego jest głodne, poszukujące, niezadowolone, niezaspokojone. Jednak pod tymi wszystkimi treściami, które teraz mówię o ego, kryje się właśnie wewnętrzne dziecko, które szuka naszej uwagi. Więc kiedy wybijają nam różne treści, kiedy wybijają nam różne procesy, nasza tożsamość, a my bijemy siebie po rękach, jakbyśmy byli karcącym rodzicem dla naszego wewnętrznego dziecka i karcimy się za to, że coś nam wybiło, że coś jest nie w porządku, że nie jesteśmy do końca doskonali, że przecież nie powinniśmy tak pomyśleć, tak postąpić, tak się zachować, że przecież świadoma istota, duchowa istota tak nie postępuje. Wtedy uaktywniamy mechanizm, który doświadczyliśmy, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy byliśmy nieustannie krytykowani, poniżani, upokarzani. Każde dziecko doświadczyło różnego rodzaju historii. Więc zaobserwuj, bo nie jest to łatwe i jest to proces, który wymaga odwagi, żeby spojrzeć na siebie z taką właśnie miłością, z taką odwagą i przyjąć to wszystko. Zaprzestać nieustannej samokrytyki,
obwiniania siebie, karcenia siebie za każdą emocję, która się pojawia i która będzie się pojawiała do momentu, kiedy wreszcie zostanie zobaczona i uznana w naszym sercu. Więc tak, pod duchowym ego kryje się niezliczona ilość historii. Duchowe ego nieustannie szuka, dyskutuje, analizuje, rozkłada na czynniki pierwsze, bada. Zatrzymaj się nad tym na chwilę. Zatrzymaj się w tym momencie teraz i zobacz, czy jest tak może u Ciebie. Czy też może doświadczasz tej przestrzeni, w której nieustannie szukasz, analizujesz, stwarzasz napięcie w swoim życiu, czujesz się niezaspokojony, niezaspokojona. I ten etap też ma sens, bo ten głód wiedzy, głód poszukiwań też ma sens. Ten etap jest też potrzebny dla naszego procesu. Tak samo jak i rozpoznanie tego, co jest głębiej, zatrzymanie się tutaj. Zatrzymanie się w tej ciszy i rozpoznanie, co tam jest. Sięgnięcie tego miejsca z miłością. Tak jak rodzic bierze dziecko na ręce i pyta się, co ci jest, kochanie? Czego tam tak szukasz? Jak mogę ci pomóc? I kiedy ty pod tymi reakcjami zatrzymasz się na ten moment i rozpoznasz te oczy wpatrzone w ciebie, to swoje wewnętrzne dziecko, tą niewinną energię, czystą, która tak bardzo czekała na ten moment zjednoczenia, kiedy się zatrzymasz dla niej, spojrzysz z miłością i podejmiesz decyzję, że wysłuchasz tej historii. Niezależnie od tego, jakby to wysłuchanie miało wyglądać, czy to w formie słownej, czy to w formie po prostu przyjęcia emocji, które się przejawiają poprzez Ciebie. Integracja tego, co jest zapisane w naszej energii, tego, co doświadczamy, dzieje się w bardzo różny sposób. Czasami słyszymy, jak wewnętrzne dziecko opowiada nam pewną opowieść. Czasami są to po prostu emocje, uczucia, czasami obrazy, wspomnienia z przeszłości. Czasami po prostu czysta emocja. Kiedy pozwalamy, żeby to zadziało się w taki sposób, jaki się zadziewa, wtedy doświadczymy spokoju. Natomiast czasami jest tak, że kreujemy wokół naszego procesu tak wiele historii, tak wiele oczekiwań. Zastanawiamy się, czy postępujemy właściwie, czy to, co robimy, jest dobre i czy robimy to dobrze, bo ktoś inny napisał gdzieś, że to się robi tak, a ja nie czuję tego tak. Doświadczasz siebie tak, jak doświadczasz siebie i to jest absolutnie w porządku. I każdy ma prawo też opowiedzieć to, w jaki sposób doświadcza siebie. Bo każdy z nas przechodzi przez swój proces bardzo indywidualnie. I dla mnie niezwykłym rozpoznaniem jest, że pomimo naszej niesamowitej różnorodności, my wiemy i pamiętamy, kim jesteśmy w głębi serca. I z tego poziomu możemy siebie zrozumieć. Nie do końca musimy się zgadzać ze słowami czy z nazwami, które ktoś nam prezentuje. Ale możemy czuć energetycznie, że ta istota nas przyciąga, że w jakiś sposób
daje nam to, co jest potrzebne dla nas na ten moment. To jest absolutnie niezwykłe rozpoznanie. No więc zmierzam teraz do takiego miejsca, żeby zachęcić Cię do spojrzenia na to, w jaki sposób funkcjonuje Twoje ego, w jaki sposób rozpoznajesz duchowe ego w sobie. Do tego potrzeba odwagi i otwartego serca, żeby spojrzeć na siebie z taką miłością i przyjąć to, co się przejawia poprzez Ciebie, jednak co nie należy do Ciebie. Jest to proces, w którym bierzesz udział. Jak to wybrzmiewa w Tobie? Nie jest to ucieczka w duchowość. Czasami też wchodzimy w taką przestrzeń, która nazywa się właśnie ucieczką w duchowość. Tutaj duchowe ego ma dużo do powiedzenia. Grząźnie w procesach, we wglądach, natomiast w rdzeniu, w sercu jest cisza, pustka. Tymczasem nasze człowieczeństwo to emocje, to uczucia i to spotykanie się z tym, co się pokazuje na tu i teraz. Więc pamiętaj o tym, że jesteś człowiekiem. Jest tutaj część Ciebie, którą nosisz w sobie. Jest to prezent, jaki masz. Jest to Twoje człowieczeństwo. W jaki sposób przejawia się Twoje człowieczeństwo? To nie musi być ciężar. Bycie człowiekiem nie musi być ciężkie. Już nie. Nie musi być trudne. Natomiast ego, które potrzebuje rozpoznać proces, w jakim bierze udział, dla ego jest to trudne. Dla ego ten proces nieraz jest porównywany do umierania, kiedy ego musi odpuszczać tak wiele dla duszy. Tak to wygląda z perspektywy ego, które nie chce się poświęcać, które nie chce ciężko pracować, które chce, żeby wszystko płynęło w lekkości, w swobodzie, we flow, bo tak było obiecane, bo tak miało być. A tutaj ciągle procesy, trudności. Więc nasze ego często doświadcza takiego poczucia oszukania, poczucia niesprawiedliwości. Pozwól, żeby to wybrzmiało. Spotkaj się z tym, czego doświadczasz. Przyjmij tą część Ciebie, która czuje się w ten sposób, bo ona ma prawo tak się czuć. Masz prawo tak się czuć. Paradoksem jest, że w momencie przyjęcia tego, co trudne, zaczynamy rozpoznawać charakterystykę, żywą charakterystykę i esencję bólu i tego, czym jest ta trudność. I poprzez spojrzenie na to z perspektywy duszy, przestajemy się z tym utożsamiać. Jednak nie uciekamy od tego. Uznajemy to jako część naszej podróży tutaj, bycia człowiekiem, integracji ego, żeby pozwolić, aby nasze światło, aby nasza dusza miała tutaj miejsce. I w miłości duszy pozwolimy, żeby rozpuściło się to, co chce już odejść i co jest gotowe, żeby odejść.
Z tego poziomu rodzi się dojrzałość duchowa, rodzi się szacunek do siebie i swojej drogi. Naturalnie budują się granice, które wyznacza Twoja energia, kiedy sięgasz tego miejsca. Bo w momencie, kiedy zaczynasz szanować swoją podróż, kiedy każdy element Twojej podróży zostanie ukoronowany, kiedy zaczniesz na bieżąco spotykać się z tym, co przychodzi, niezależnie jak często wracają pewne tematy, nie uciekasz od tego. Wtedy efektem tej pracy jest zbudowanie takiej integralności w sobie, której szukasz, spójności, którą jesteś. Więc nie ma już grząźnięcia w tematach, w mechanizmach, które ja nazywam nie żyję tym, co głoszę, udowadnianie sobie, porównywanie siebie do świata czy innych, szukanie racji. Jesteś po prostu w swojej mocy. Rozpoznajesz swoją podróż, każdy jej etap. Uznajesz Ego i to, gdzie ono biegnie. Jest to część drogi, część procesu, w jakim bierzemy udział i to ma sens. A spotkanie się z tym, co jest głębiej, ma na celu pokazać Ci prawdę tego, kim jesteś. Po to, żeby otworzyć Twoje serce dla siebie i świata. Bo każda podróż zaczyna się w Tobie. Możesz podarować światu to, co w sobie odkryjesz. Możesz wyjść do świata ze swoją kreacją, z tym, kim jesteś, na tyle, na ile czujesz się bezpiecznie ze sobą. Posiedź z tym na chwilę. Ten dom, wewnętrzny dom, Twoje własne, osobiste bezpieczeństwo, pamięć tego, kim jesteś, pamięć swojego człowieczeństwa, uszanowanie go i wybranie lekkości skieruje Cię do tego miejsca, w którym już jesteś. Do tego miejsca, które rozpoznajesz teraz w sobie. Zaczną się rozpuszczać te przestrzenie, które po prostu przysłaniają Ci tą prawdę. Duchowe ego chciałoby doświadczyć takiego momentu przebudzenia, kiedy wszystko nagle zakliknie i wszystko jest już jasne, oczywiste. A dzieje się tak dlatego, bo naprodukowało sobie tak wiele wyobrażeń, pomysłów wokół tematu, który nazywa się przebudzeniem. Tak wiele oczekiwań wobec tego przebudzenia. Jakby wreszcie całe życie miało się zmienić, kiedy doświadczy tego momentu przebudzenia, oświecenia. Tak jakby wszystko miało się nagle w zaczarowany sposób odwrócić. Zobacz, co jest pod tym, te oczekiwania, te poszukiwania. Spotkaj się z tym, co jest głębiej. Rozpoznaj to jako kolejny etap. Bo to, co będzie, jest poza słowami. I tego doświadczysz na swój własny, indywidualny sposób. Proces przebudzenia dla każdego przebiega indywidualnie, a my kreujemy wokół tego tak wiele pomysłów i oczekiwań. Możesz rozpoznać swoje pomysły na przebudzenie w momencie, kiedy
wchodzisz w świat i zaczynasz mieć pomysły na innych ludzi. Więc to, jak myślisz, jak przebiega przebudzenie u innych ludzi, jest Twoim pomysłem, w jaki uwierzyłeś, uwierzyłaś. Więc zatrzymaj się wtedy. Zatrzymaj się w sobie, pobądź w sobie. Rozpoznaj to, jak Ty doświadczasz rzeczywiście przebudzenia. Potrzebujemy wysycić się pewnymi treściami. Tak, to ma sens, kiedy szukamy treści dla umysłu, żeby nauczyć się operować tutaj tym, w jaki sposób funkcjonuje nasz system. Jednak kiedy ten etap ustąpi, kiedy wszystko się uspokoi, kiedy zaczniemy się gruntować w sobie, zaczniemy rozpoznawać ból poszukiwań, wtedy wrócimy do serca. Wtedy ego ląduje w sercu, czyli cały ten bagaż myślowy, energia, którą naprodukowaliśmy, te poszukiwania, lądują w sercu, jednoczą się w Tobie. Zaczynasz rozpoznawać, że nic nie jest takie, jakim się wydawało. Jednak zachęcam Cię do tego, żeby spotkać się z rdzeniem emocji, uczuć, ze źródłem, skąd płyną właśnie te treści. Skąd płynie to pragnienie poszukiwań, skąd płynie ta gorączkowość do bycia w jakimś miejscu, gdzieś w przyszłości. Zatrzymać się na chwilę nad tym, posiedzieć ze sobą, zobaczyć, rozpoznać. I to nie znaczy, że ten mechanizm w momencie rozpoznania go nagle zgaśnie. On po prostu będzie słabnął. Będzie słabnął, a my zaczniemy cieszyć się zwyczajnością życia. I tak, dalej będą trwały poszukiwania. Jednak będzie to bardziej droga odkrywcy. Droga tego, który już wie, ale nadal odkrywa siebie. Tutaj, każdego dnia. Pooddychaj chwilę do tego, zatrzymaj się do tych słów. Zapraszam Cię do prawdy Twojego własnego serca. Poprzez rozpoznanie tego, co się poprzez Ciebie przejawia. Kiedy jesteśmy w tak zwanym natłoku myślowym, to są właśnie różne myśli, mechanizmy, w które wierzymy, w które jesteśmy uwikłani. Jak masz taki moment, takiej intensywności myśli, emocji, zatrzymaj się, usiądź w tym. Przetrwaj ten moment. Może nawet odpowiedzieć słowem spokój. Teraz mnie słuchajcie i zobacz, jak ta energia się uspokaja. Kiedy z takiej głębi siebie, z takiej wewnętrznej, dojrzałej decyzyjności kierujesz do tej energii takie słowa, to Ty tu rządzisz. I w momencie, kiedy ta energia zaczyna się uspokajać, to nie znaczy, że ona znika, ale jest na to rozwiązanie. Pozwalasz, żeby przejawiało się po kolei to, co właśnie poprzez tą energię chce się przejawić. Obserwujesz po prostu, jak spokojnie przepływa przez Ciebie. Treści myślowe przepływają, emocje przepływają. Zaczynasz rozumieć, jak to wszystko funkcjonuje, gdzie jest początek, jak te myśli się gromadzą, jak od jednej myśli wszystko się zaczyna i później robi się kłębowisko. Jak za Twoją decyzją możesz automatycznie wszystko uspokoić.
i iść dalej. Nie trzeba tutaj się zatrzymywać i rozgrzebywać wszystkiego. Jednym z mechanizmów ego jest rozgrzebywanie wszystkiego, analizowanie, badanie rzeczywistości. To też jest bardzo ciekawe i przyjemne, jeśli płynie tak naturalnie. Zacznij rozpoznawać, bo jeśli badanie rzeczywistości płynie z poziomu duszy, z poziomu takiej ciekawości, to jest w tym radość odkrywcy, przyglądanie się. Może być trudność i ciężkość rozpoznania treści, które się pojawią. Jakieś trudne doświadczenie przyjdzie, wspomnienie, historia. To tak, to może być ciężkie. Jednak sam w sobie mechanizm badania jest ciekawy dla nas z poziomu duszy. Natomiast z poziomu ego jest to trudne. Kiedy z poziomu ego badamy rzeczywistość i analizujemy, wtedy wkracza niepokój, wtedy myśli przeszkadzają nam w funkcjonowaniu w normalnym rozpoznaniu rzeczywistości. Jesteśmy w takim zamieszaniu. Łatwo to rozpoznać, kiedy zaczniesz tak postrzegać rzeczywistość. Bo rzeczywistość można postrzegać na dwa sposoby. Miłość i lęk. Lub dusza i ego. I teraz cały cud życia polega na tym, żeby zjednoczyć te przestrzenie, żeby pozwolić im się scalić, żeby pozwolić, żeby nasze ego otrzymało tak wiele miłości, zrozumienia i empatii, żeby rozpuścić to, co jest pod nim, żeby dotknąć tego, co boli, co jest w tym, co ja nazywam pamięci, co ja nazywam wewnętrzne dziecko, w tej naszej wrażliwości, która tak wiele pamięta. Kiedy jest w nas cierpliwość do tego, żeby wysłuchać te opowieści, wtedy miłość, jaką sobie dajemy poprzez ten proces, dotyka naszego wewnętrznego dziecka. I to wewnętrzne dziecko dostaje naszą miłość. Integruje się ten proces, w którym bierzemy udział. Jednoczymy się z tą częścią nas. Uwalniamy ją do miłości. I co się dzieje? Jak to się przejawia później? Tak fizycznie, namacalnie przejawia się to w taki sposób, że jest w nas po prostu lekkość bycia sobą, większa radość bycia w ciele, bycia człowiekiem. Swoboda w kontaktach między ludźmi. Znikają fobie, rozpuszczają się lęki. Kiedy przyjmiemy to, co się w nas przejawia. Usiądziemy z tym i będziemy siedzieć tak długo, ile jest to potrzebne. Będziemy do tego oddychać, obserwować, patrzeć z ciekawością. Tak przejawia się ta magia. Wtedy dusza jednoczy się z naszą osobowością. I wtedy dzieje się to, co teraz obserwujesz. Czyli pozwalasz, żeby dusza przejawiała się przez Twoje życie. Pozwalasz jej to robić w taki sposób, w jaki chcesz to robić, który daje Tobie radość. Jest miejsce na nią, jest miejsce na tą kreację płynącą z poziomu serca. I dla ego nadal to może być nieprzyjemne. Jednak już na pewnym etapie pozwalasz, żeby ono miało swoją opowieść, zauważasz ten mechanizm niechęci i pozwalasz, żeby był, ale Ty idziesz i robisz swoje. Czasami odpoczniesz, czasami się zmęczysz, czasami będziesz mieć gorszy dzień. To jest naturalne, to jest ludzkie. Jednak kiedy jest czas na to, żeby spotkać się z tym, co przychodzi, kiedy poczujesz, że piętrzy się jakiś ładunek emocjonalny, coś się chce przejawić, to
Twoim obowiązkiem dla Ciebie samego, z miłości do siebie samego, jest przyjęcie tego, odpakowanie tego pudełka. To się wydaje takie proste i to jest droga naprawdę do kosmicznej, cudownej przygody z naszą duszą. Do tej przygody, która jest indywidualna, niepowtarzalna dla każdego z nas, która jest nie do podrobienia. Możemy wymieniać się treściami, możemy rozmawiać z ludźmi i dzielić się swoimi odkryciami. Jednak zawsze pamiętamy, tutaj w sercu głęboko, skąd jesteśmy, skąd przychodzimy, przez co przeszliśmy. I jak mówi do nas nasza dusza, jak mówi do nas nasze serce. A kiedy zapomnimy, to tylko po to, żeby pokochać tą część nas, która zapomniała. Żeby zintegrować ją, żeby pozwolić jej na to, aby przejawiała się tak, jak chce się przejawić. Czyli nie ma tutaj nieustannego już pilnowania, kontrolowania siebie. W takiej relacji z duszą, która już jest coraz bardziej zjednoczona z człowiekiem, doświadcza się takiego stanu, że jest bardziej płynięcie. Jest obserwacja reakcji, pozwolenie na nie i płynięcie z życiem. Rezygnacja z pomysłów, jak miałoby to wyglądać. Jak miałoby wyglądać nasze przebudzenie, jak miałoby wyglądać nasze życie w ogóle, nawet kiedy nie jesteśmy w procesie przebudzenia lub nie jesteśmy w takim ruchu świadomości, tylko po prostu mamy normalne życie, jeśli mnie oglądasz, w jaki sposób czujesz te słowa. To tak się po prostu właśnie dzieje życie z duszą, życie z sercem. I to jest piękne, to jest cudowny stan, kiedy nasze wewnętrzne dziecko, nasza wrażliwość czuje się zaopiekowana, bezpieczna i spokojna. Wtedy nie słyszymy już żadnych głosów samosabotażu i samokrytyki, które słyszeliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. Dlatego, że to my stajemy się dla siebie najlepszymi opiekunami. I kiedy jesteśmy w tym miejscu tak bezpiecznie i tak dobrze, rozpoznajemy, co chcemy robić w życiu, jak chcemy robić, na ile chcemy robić. I dajemy sobie pełne prawo do realizacji naszych marzeń, na tyle, na ile jesteśmy gotowi. Bo tak, ludzie mogą zauważać nasz potencjał i mogą nam często mówić, jak zdarzało się w moim przypadku, że mam potencjał, powinnam go wykorzystać. Gdy tymczasem ja w środku byłam kłębkiem emocji i wiedziałam, że to nie jest ten czas. Więc budowało się we mnie takie poczucie presji, budowało się we mnie takie poczucie ego, że ja powinnam coś z tym potencjałem zrobić, żeby służyć światu, bo świat mnie potrzebuje. Więc tak, tutaj ten mechanizm ego był u mnie bardzo silny. Taka potrzeba wykorzystania swojego potencjału, żeby służyć światu. Bardzo to też było blokujące, związane też z dzieciństwem, z oczekiwaniami rodziców wobec mnie i tak dalej, i tak dalej. Więc w taki sposób właśnie ja rozpoznawałam moje wewnętrzne dziecko, to ile ono się nasłuchało, jak wiele oczekiwań na nim ciążyło, jakie wiele bagażu ono nosiło, jak mu było ciężko to nosić. I później, kiedy w dorosłym życiu zaczęłam dojrzewać, dorastać i słyszeć to samo od świata, ale w drugą stronę, z poziomu właśnie duchowego ego, zaczęłam te oczekiwania brać na siebie i brać na siebie odpowiedzialność. Jednak słowo odpowiedzialność trzeba też dobrze zrozumieć, bo są dwa spojrzenia. Jedno słowo odpowiedzialność
To jest właśnie w momencie, kiedy stawiasz się dla siebie, dla swojej podróży, spotykasz się z tym, przez co przechodzisz. Natomiast kiedy słowo odpowiedzialność pochodzi z ego, jest to tutaj taki ciężki bagaż odpowiedzialności, poczucia służby, które wypływa z takiego miejsca, w którym nie ma spokoju. Wyznacznikiem jest tutaj spokój wewnętrzny, bo kiedy Twoja odpowiedzialność jest zintegrowana i kiedy Twoje wewnętrzne dziecko czuje się dobrze, kiedy jest tutaj integracja procesu, świadomość siebie, wtedy jest w Tobie spokój, bo Ty wiesz, kim jesteś i odpowiedzialnie kroczysz swoją drogą. Jednak znasz też siebie na tyle, że wiesz, na ile jesteś gotów, gotowa wyjść do świata ze swoją opowieścią. Natomiast ego, które ma poczucie odpowiedzialności, też może wiele osiągnąć. Jednak do Ciebie należy wybór, z jakiego poziomu Ty chcesz działać i z jakiego poziomu Ty chcesz żyć. Ja byłam w tym miejscu i teraz jestem po drugiej stronie. Poznałam przeciwieństwo, żeby wybrać drugą stronę. I to ma wszystko sens. Poznałam ciężkość jednego, żeby wybrać lekkość drugiego. A ta druga strona nie zawsze jest taka łatwa, nie zawsze jest taka oczywista, bo ten świat uczuć, emocji wymaga odwagi, wymaga stawienia się odważnie do tego, co jest niewidoczne, do tego, co czujemy bardziej niż widzimy. Wymaga odwagi, żeby stawić się tam i kroczyć tą ścieżką każdego dnia. Iść za tym głosem. Nie czekać na efekty. Wdech i wydech. Pozwól, żeby ta treść integrowała się w Tobie, w Twoim sercu. Wdech i wydech. Jeszcze wrócę do takiej opowieści. Podobne treści przekazywałam też na Facebooku u siebie na grupie, więc opowiem o tym, ten skrawek opowieści też, z mojego doświadczenia, jak to wyglądało. Więc w moim przypadku, kiedy zaczęłam rozpoznawać siebie duchowo, zaczęłam rozpoznawać to, kim jestem i jaką mam duszę i jakie tutaj zadania ta dusza sobie wyznaczyła, to otworzyła się w moim przypadku lawina bagażu doświadczeń, emocji, historii, tego wszystkiego, co każdy z nas tutaj ma na różnym poziomie i w różny sposób przez to przechodzimy. No więc moją motywacją w tamtym momencie nie było służenie światu, jednak moją motywacją było odzyskanie spokoju wewnętrznego. To było kilkanaście lat temu, kiedy zaczęło się to u mnie otwierać. Więc moją motywacją każdego dnia do tego, żeby spotykać się z emocjami, żeby stawiać się dla swojego procesu, być dla siebie, było pragnienie spokojnego życia. Życia takiego, w którym mogę bez lęku chodzić po ulicach, mogę bez lęku patrzeć ludziom w oczy, uśmiechać się do ludzi. Kiedy mogę funkcjonować w tym świecie tak po prostu zwyczajnie jak człowiek. To było moją motywacją. Dla istoty wrażliwej, która wszystko doświadcza bardzo głęboko i która czuje życie głęboko,
I jest teraz bardzo wiele młodych ludzi, którzy właśnie tak doświadczają życia. Bardzo subtelnie, delikatnie i wrażliwie i wszystko czują. To są przebudzone dusze. Więc z tego poziomu motywacją staje się życie, po prostu funkcjonowanie w tym świecie na normalnym poziomie. Kiedy ten stan już osiągnęłam na pewnym poziomie, wtedy zaczęły docierać do mnie inne, głębsze treści z poziomu duszy, bo dusza już miała miejsce, żeby przekazywać te treści. Więc z tego poziomu zaczęła się już troszkę inna przygoda. Więc jest więcej swobody i lekkości, jest ta radość życia, która była mi obiecana. Jest ta niezwykłość doświadczania siebie w przestrzeni, którą nazywam duszą. Jednak przeszłam przez ten proces integracji, tego trudnego. Rozpoznaję i rozpoznawałam przez ostatnie lata przestrzeń duchowego ego. I to też na ten moment tu i teraz integruje się we mnie. Więc wszystko, co tutaj słyszysz na tym nagraniu i we wszystkim, co ja teraz mówiłam i będę mówić do świata, wszystko to wypływa z mojego osobistego doświadczenia, ze sposobów, w jaki ja patrzyłam na świat, w jaki ja widziałam rzeczywistość. I uśmiecham się do tego. Uśmiecham się do tego, że mogę teraz głosić Tobie te słowa. I to jest dla mnie osobiste zwycięstwo, więc na ten moment tu i teraz moja droga z duszą jest to bycie w ciele, bycie w człowieczeństwie, poznawanie smaków życia, cieszenie się tym, co jest, gdzie oczywiście dusza doświadcza wysokich stanów, kiedy może przebywać w ciele człowieka, kiedy człowiek daje mu to pozwolenie, tak jakby dopuszcza duszę tutaj na ziemię. Jest ona przeszczęśliwa, że może kosztować tego ziemskiego życia. Tej przygody, którą ma tak na chwilę. No więc tutaj taka dygresja do mojej osobistej podróży. A to, co będzie dalej, to będzie dalej. Ciężko tutaj tworzyć jakiekolwiek oczekiwania. Więc kochaj swoje ego. Będę kończyć, bo już gardło zdarte. Kochaj swoje ego. Spotykaj się z tym, co przechodzisz. Zatrzymuj się dla siebie. Miej odwagę do tego, żeby siebie rozpoznać. Żeby spotkać się z teraźniejszością. Będę kończyć, kochani, tutaj. Przytulam Ciebie mocno. I do zobaczenia w następnym odcinku. Możesz pooddychać chwilę do tych treści. Wziąć wdech i wydech. I rozluźnij ciało. Uwolnij ciało. Pozwól, żeby ciało miało swój proces. Pozwól sobie na to, żeby czuć się dobrze. Bo masz prawo czuć się dobrze. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.